Witam was wszystkich z cmentarza. Uff. No i teraz posuwamy się w głąb cmentarza w grze The Lost Crown. O, jak widzimy, złowieszczo wyglądające miejsce. Wcale nic nie powiedział po angielsku o Hitchcocku. Coś tłumacze tutaj dodali. Nie wiem, czy im chodziło o film Ptaki w tym momencie. Ale to raczej takie wrony obserwujące, to ja bym na przykład bardziej przyrównał do, czy kruki do Bastionu na podstawie Stephena Kinga, a nie do ptaków. Bo raczej właśnie kruki czy wrony to coś symbolizują. Choć w filmie Ptaki w sumie też na upartego można by coś tam odnaleźć. Dobra. Jakąś symbolikę, analogię. No i tu jak widzimy są niezbyt dobrze widoczne jakieś literki. Tu jest kolejna taka hidden objectowa zagadka, ale o niej później powiem. A jak wiecie, ja nie lubię takich zagadek w rasowych przygodówkach. Zbieramy te literki. No i mamy jakiś dziennik. Tym razem jest to dziennik Thomasa Eigera. Wcześniej mieliśmy dziennik bodaj Williama. Czy nie mylę się? Czy Fredericka? Williama. Już mamy trzech Eigerów. Frederick, William i Thomas. Znów 3 korony. Dosyć już Gurney widział i słyszał. Sam sprowadził na siebie nieszczęście. Zaszyłbym mu te rozpaplane wargi i wyłupił wścibskie oczy. Odbiorę mu te chciwe łapska, zakopię je głęboko w czeluści kamienia. Dosyć już Gurney widział i słyszał. W świetle szeptałem, wespół z braćmi mymi. Przysięgliśmy sobie wówczas, noc za świadka biorąc, że korona zostanie tam, gdzie zostać musi. Niech upadną narody, niech zginą pokolenia, niech drzewostan spłonie i miasto w pył zmienią, a korony ni złodziej, ni chciwiec nie znajdzie. O, przepraszam, a wnioski? Drogi bohaterze? Tak, muszę chyba jakąś lupkę tu dać. No tak, pisze tutaj o koronie. Chciał odciąć komuś, odebrać chciwe łapska Gurneyowi. Jakiś trop, ślad. A pile of rubble, masonry and broken gravestones, covered in weeds and flowers. Nature is taking back what was borrowed. The church window contains stained glass. Taka muzyka. Troszkę zawodząca, fajna, ciekawa. A tutaj musimy brać dużo tych lupek, żeby nie przegapić istotnych miejsc. No, tam też podejdźmy. Tam są jakieś wrota. Ale coś pod tymi wrotami jest. Ozdobny nagrobek, a tutaj słabo widoczna litera. Rusty Metal Letter. No ale już zboczyliśmy na chwilę z głównej ścieżki i wracamy na nią. Jakiś grób. No, to już pierwsze skojarzenie, że te litery trzeba wstawić. Aż zajrzę, czy da się w tym momencie wstawić, czy nie. Chyba się da. Ale no po co mamy wstawiać? Na razie jeszcze nie mamy takiej potrzeby. M. Znów to Rusty Metal Letter. Idziemy dalej. Jest lupka, nie ma lupki, więc udajemy się w prawo. Tu jakiś koleś jest. Excuse me, may I disturb you? Hiena cmentarna rozkopuje groby. No worries, lad. You don't disturb me.
Strange job you have. Grave digging. Preparing the bed is what I prefer to call it. I'm visiting the church. I've travelled from Saxton. Well, ain't that something? Run along, lad. Do your visiting. Why do the crows not come into this area of the churchyard? Them old crows know better than to dwell near open graves. Can you spare me a few moments? I have some questions. I'm rather busy, lad. If I can get my work done, I'll have some time for you. Perhaps I can help. That you probably can. Just say the word, and I'll be straight on it. Oh, lad, you are eager. Perhaps you'll be the lucky one. The lucky one? Oh, don't mind me. Just speaking out loud. I'm only used to the birds, you see. Damn birds. Black as ink they are. They've taken poor Tom again, taken him, and scattered him all over. What do you mean? Taken his name, and scattered him all over. If you put poor Tom together again, I reckon I might have a few moments to, converse. Okay, I'll see what I can do. No wiadomo o co chodzi, mamy te litery na grobie mu umieścić, temu Tomowi. A rusty metal letter. Staremu i nie dość, że staremu, to już nieżyjącemu. No chyba, że to nagrobek przed śmiercią, to też się zdarza. Chwila, tutaj spojrzymy A jeszcze rusty metal przed letter. drzwi do kościoła. Zajrzymy na chwilę sobie do środka. Przeczytamy ogłoszenia parafialne na tablicy ogłoszeń. Zawsze mieć dom, przed wiatrem dach, przed deszczem trunek i ogień, przed mrozem śmiech, radość i bliskich, przed samotnością marzenia, przed niespełnieniem. Tego przeczytać nie można. Czwartek, 4 maja, uroczystości pogrzebowe Evelyn Ackland odbędą się w Northfield w kościele parafialnym o 15. Do parafian i pracowników odpowiedzialnych za kwiaty prosimy nie przynosić sztucznych kwiatów. Pan Rasset ostatnio prawie stracił przytomność, wrzucając takowe do kościelnego ogniska. Apelujemy, on też jest człowiekiem i chce żyć. Kościół w Northfield, krótka historia. Kaplica i fundamenty oparte na dawnej anglosaskiej osadzie. Wieża wzniesiona w 1320 roku na istniejących fundamentach przez Ugafa Flutera III. Nawa rozbudowana w 1390 roku. Wnętrze wyłożone elżbietańskimi zdobnymi płytkami z około 1590 roku. Wiele witraży, na ogół dobrze zachowanych. Gotyckie rzeźbione lektorium oddzielające południowy ołtarz od kaplicy. Grobowiec Nicolasa Gurneya, wyrzeźbiony około 1780 roku w elfickim kamieniu w stylu romantycznym. Nicolasa Gurneya, chwila, to jest ten, o którym pisał Thomas Eiger, tak, Gurney. Kościół parafialny w Northfield. Kościół otwarty jest codziennie, by umożliwić wiernym modlitwę i zachęcić wszystkich do cichej zadumy. Uwaga, budynek kościoła to nie plac zabaw i wszelkiej maści graficiarze będą ścigani. Zostaliście ostrzeżeni. Proszę okazywać temu miejscu należny szacunek, stanowi ono bowiem lokalne centrum religijne od ponad 1000 lat. Aby dowiedzieć się więcej o świadczonych usługach, należy skontaktować się z pastorem. Można go zastać codziennie w zakrystii. Jeśli natomiast życzycie sobie zlokalizować miejsce pochówku, znaleźć czyjś grób, poznać rzemiosło grabarza lub po prostu wykopać kilka dołków, porozmawiajcie z panem Rassetem, którego można zawsze spotkać krzątającego się przy cmentarzu. Tego przeczytać też nie można. Jeszcze na chwilkę. O, aj, wazonik był. Dobra, nieważne. Spójrzmy tutaj. Księga jakaś. Czarna śmierć. The Black Death comes to East. Czarna śmierć przybywa do Anglii Wschodniej, przemykając nad Europą niczym niewidzialna ręka śmierci. W 1348 roku dżuma zawitała do wschodniej Anglii. W przeciągu jednego roku zebrała żniwo 2/3 ludzkości. Niszczyła całe społeczności, wcześniej tętniące życiem i zdrowiem, znacząc swój ślad murszającymi domostwami i przemijającymi na zawsze ciałami ofiar bezgłośnego zabójcy. Dżumę nazwano czarną śmiercią z powodu czernienia krwi pod skórą chorego, czemu zwykle towarzyszyły ropiejące czyraki i wrzody. Była to okropna choroba kończąca się śmiercią w męczarniach. Na obrzeżach miast i wiosek powstawały
Ogromne doły, do których wrzucano tysiące zwłok. Wielu z takich miejsc nie ma na żadnych mapach, mogą być praktycznie wszędzie. Należy również zaznaczyć, jaki wpływ Czarna Śmierć miała na duchowieństwo. Klasztory były zamkniętymi i odizolowanymi miejscami, były to idealne warunki do rozprzestrzeniania się choroby. Gdy tylko zaraza wycofała się, oczywistym było, że należy szybko znaleźć i zatrudnić nowych księży. Oznaczało to napływ wielu niewyszkolonych, niewykwalifikowanych i nierozsądnych ludzi, obsadzanych na wysokich i wymagających odpowiedzialności stanowiskach. Dobra, jeszcze spójrzmy na tabliczkę. Budowla wzniesiona na miejscu anglosaskiej osady i kaplicy. I na razie wyjdziemy złożyć ten grób do kupy starego Toma. Bo chyba już mam taką nadzieję. Wszystkie literki zdobyłem. Ach, nie tędy, nie tędy, którędy. No, jest nasz, no nie nasz, ale grób Toma. Toma. Widzimy, gdzie pasują litery, zresztą po tych kropkach można się zorientować. Po tych śladach gwoździ. Tom Oliver. So now Tom I Henry know. Oliver. The gravestone is complete. No to idziemy do tego grabarza, czy jak on się tam tytułuje. Excuse me. May I Można. No worries. I finished putting poor old Tom back together. That you have, lad. He's looking on you kindly now. I've got more time for your questions, if you have something to ask. Why are there so many crows in the churchyard? They say there's a crow for every soul in this yard. They do. Watch how they be looking at you. The bad side of a crow's gaze has been known to strike a man down where he stands. Does the name Ager mean anything to you? Aegers, is it? I should have known. What you be wanting with them? Did you know any of the Ager family? Yes, I knew William Ager. Not personally, but I knew of him. He wasn't, how shall I say this? Quite right in the head. A bit simple, if you know what I mean. Oh, this was back in the 1940s. Ager didn't go to fight. He was sickly. Bad breathing, bad heart, bad everything. They say the family spread their seed too thinly. Deformities and so forth. Was there a connection between the Agers and the legend of the Anglo-Saxon crown? There's talk that those Agers knew the location of that last crown, and I'm guessing they weren't the only ones. People don't go looking for things that don't need finding. Ktoś nam już to mówił. The people of the Fens are superstitious folk, you know. They believe in the old ways, the ways of the land. It's best not to disturb them who sleep. What connections do the Agers have with the church? Oh, that's a good one. Thomas Ager was a rector of this parish 200 years past. Odd fellow he was. Greedy and deceitful. We ain't allowed to talk about him to the vicar. He won't hear a bad word against him. But I can tell you there was darkness in his heart. Old Nick knew it. Some say it cost him his life. Poor old Nick. Nick? Where can I find out more about the Ager family? William Ager. He died in the 40s. Terrible for him it was. He died of tuberculosis. Water on the lungs. I heard he was near hysterical, terrified that there'd be no one left to carry the family name. You see,
Some folks say the Aegers were guarding a great secret, entrusted to the family for centuries. I'd start with the museum folks in Saxton, or old Nanny Noah. She knows a thing or two. Can I ask about something else? Go ahead, lad. The church is very isolated. Why is that? A great plague, the Black Death. 12th century it was. A terrible time, lad. Truly terrible. Dead littered the streets and lanes of Northfield. Cattle and livestock roamed the country, unattended. Brother deserted brother. Mother deserted her young. 1/3 of the people died, all across Europe. Timber buildings soon rot away, and there ain't nothing to show for Northfield. It's a ghost of its former self. Do you believe in ghosts? Aye, that I do. The friends we have in life are still with us. Are there any ghosts here at Northfield? Aye, I'd say so. Old Nick walks this churchyard after dark. He's looking for something, that's for sure. You've probably met old Nick. He's in the church, laid out on his back, poor devil. I be reckoning he's the one you want to see. A word of warning, though. Be careful how you're looking on him. What do you think ghosts are? Well, I never. What a question. I can't say I know. Spirits, maybe? Those who need to move on. There's something they have to know. Or something they want to tell us. Maybe they've got unfinished business with the living. Either way, I don't bother them and they don't bother me. Can I come back here tonight to ghost hunt? Hunting ghosts, is it? Those who go looking for the dead are asking for trouble. You watch what you're doing. The dead folk of Northfield won't take kindly to any disrespect. But if you're determined, I'm thinking I might leave the doors open tonight and light you a few candles. Can I ask about something else? Go ahead, lad. I'll get on with my visit. Be seeing you, laddie. Be seeing you. No, dość ciekawa rozmowa. Trochę o duchach, trochę o kościele, trochę o Aegerach. Czyli Thomas Aeger był tu proboszczem chyba. Chwilę, jeszcze coś. Jeszcze coś tutaj chciałem. Nie tu. Tak, grobowiec Nicolasa Gurney'a, czyli ten Gurney i z tej księgi i stąd to jest właśnie ten stary Nick, który się podobno wałęsa po cmentarzu.